zaczęło się wszystko z braku pieniędzy. Koledzy, których lepiej się powodziło, mieli już motocykle. To ja też po maturze po cichutku przed rodzicami kupiłem motocykl. Też ciekawy AJC Adamierze Zeiss, prywatnie robiony. I tutaj jesteśmy już 12 lat. Własnymi siłami żeśmy to odremontowali. W muzeum jest ponad 20 samochodów i naprawdę są auta ładne. Zależy nam na tym, żeby nie pokazywać aut, które jeszcze jeżdżą, jak małe Fiaty, duże Fiaty czy Syreny. Nazywam się Jacek Balicki. Jestem założycielem i opiekunem tego Muzeum Motoryzacji, w którym jesteśmy. Jednocześnie jestem od 41 lat komandorem Beskidzkich Rajdów Pojazdów Zabytkowych i wiceprezesem Automobil Klubu Beskidzkiego do spraw pojazdów zabytkowych. Samochody i motocykle tutaj zgromadzone są własnością członków Automobil Klubu Beskidzkiego, którzy działają aktywnie w klubie i dzięki temu, że wyremontowaliśmy te pomieszczenia, samochody mogą tutaj być garażowane. Najciekawsze auta to najmniejsze autko Fiat 500 Topolino, obok sportowy Triumph TR3A i obok niego po drugiej stronie stoi Fiat 1200 Spider Pininfarina, jedyne auto, które zostało wykonane z fiberglasu, czyli z włókna szklanego, Corvetta C3, unikalny Fiat 128 3P. 3P to nie znaczy, że polski, tylko Trois Portes, czyli trzydrzwiowy, ale montowany w Polsce. Ostatni Morris w tym nadwoziu, limitowana seria, tak zwany skrzydlak, jedyny Mercedes, który miał skrzydełka z tyłu i Syrena 104. Widać różnicę klas, tak zwana kurołapka z drzwiami otwieranymi pod prąd, poniżana, wyśmiewana, a w tej chwili już bardzo poszukiwany klasyk, zwłaszcza te najstarsze 102 i 101, których już praktycznie nie ma. Zapraszam Was do Robura, którego właściciel przerobił na kampera. Te Robury w latach 80. jeździły głównie w wytwórniach filmowych i w energetyce. Zmieniony silnik tutaj jest z Avi, ale Robur jest kamperem trzymiejscowym, którym właściciel zjeździł calusieńką Europę. Zobaczmy, jak to zostało urządzone w środku, a jest co oglądać. Wszystko jest na swoim miejscu, jest telewizja satelitarna, jest ogrzewanie, jest klimatyzacja, każda szufladka jest zamykana, żeby się nie otwierała w czasie jazdy. Sztućce i to nie plastikowe. No i szybardach, który się oczywiście otwierał i się otwiera. Auto jeździło całusieńką Europę. Zbiornik paliwa jest na 800 litrów, bo wtedy w tamtych latach paliwo było bardzo drogie na zachodzie, u nas było stosunkowo tanie. No i właściciel z małżonką jeździli po całej Europie, dostawali paszporty, które to też nie było rzeczą łatwą. I w wieku 85 lat właściciel przyjechał ze Schoczowa tym autem, oddał kluczyki, powiedział, że nie chce tego sprzedawać, chce, żeby to zostało w dobrych rękach, że można to jeszcze było komuś pokazać. Całościowo zostało odremontowanych około 50 samochodów i te auta jeżdżą. Z reguły robiłem dla odbiorców krajowych, ale też robiłem do Francji, do Niemiec, do Austrii. W tej chwili robimy już auta tylko przedwojenne, które wymagają dużo większego nakładu pracy.
No wiadomo, całą konstrukcję drewnianą trzeba wymienić na nową, części nie ma, trzeba dorabiać, szukać. W tej chwili mamy 2 Mercedesy i kończymy Fiata 518 polskiego. To jest jeden z 5 zachowanych w Polsce. Oglądamy dość dokładnie ten samochód i zaczynamy od rozbiórki całości. Dochodzimy do gołej ramy, bo drzewo to są nagrozia konstrukcje ramowe, dlatego tyle lat wytrzymały. Na tą ramę ustawiamy nadwozie, które trzeba całkowicie rozebrać. No jest to bardzo długotrwała i żmudna praca, bo dorabiamy drzewo, pasujemy do tego blachę, łączymy to radę wstępnie, potem dopiero jak już wszystko jest zgrane, rozbieramy klejenie, zabezpieczenie antykorozyjne, no i składamy auto. Po skończeniu auto trzeba nauczyć jeździć. Znaczy ja mam auto dość nowe. To jest takie toczydło do zmiany miejsca, albo szybciej, albo wolniej, no i wygodnego przemieszczania się. A pojazdem zabytkowym kierowca musi myśleć. To radio nie jest potrzebne, bo ja słucham pracy silnika. Jeżeli jadę kabrioletem 60 na godzinę, to jest wrażenie, jak jechał 100. Hałas wiatru, głos silnika. No i to jest ta cała przyjemność posiadania takiego samochodu. I miło mi jest, jak pokazują, że gestem, że jest fajne auto, albo machają, pozdrawiają. Jeździć z wiatrem na włosach, jak się te włosy jeszcze ma.